Wielu z Was liczy pewnie na kupno mieszkania, część z Was chce skorzystać z bezpiecznego kredytu, jeżeli jeszcze żeście nie skorzystali i pewnie zastanawiacie się, czy pieniędzy przewidzianych w limicie na ten kredyt, na finansowanie programu bezpiecznego kredytu wystarczy dla wszystkich chętnych. No i to jest istotne pytanie. Mój kolega, zresztą znany Wam, Krzysztof Bontan, na przykład przewiduje ponowny szturm pod koniec roku 2023, kiedy ludzie zaczną się obawiać wyczerpania tego limitu. Nie wiem, czy to nastąpi, natomiast przedstawię Wam tutaj dane, czyli to, co się stało z tym kredytem, ile ich udzielono i porównamy to z założeniami, jakie przyświecały twórcom programu, bo już po tych 3 miesiącach funkcjonowania programu można się o takie porównanie pokusić. A ponadto porozmawiamy również o tym, dlaczego na przykład Niemcy, którzy mają również problem mieszkaniowy, postępują dokładnie odwrotnie niż władze polskie, czyli nie tak jak bezpieczny kredyt. Dlaczego nie kupują tego rozwiązania? To będzie ciekawe. Jeżeli w ogóle interesują Ciebie trendy na rynku nieruchomości, jak się zmieniają ceny, jak się zmienia prawo, subskrybuj ten kanał. Pisz nam również w komentarzach sugestie nowych tematów. Przypominam, że na stronie syment24.pl znajdziesz również wykresy czy też dane takie w formie statycznej użyte w tym programie, więc zachęcam do zaglądania również na tę stronę i zapraszam do naszej grupy na Discordzie. Przechodząc do rzeczy, co wiemy po 3 miesiącach działania programu kredytu? Mamy informacje od wiceprezes Związku Banków Polskich, ale nabywca Twojego mieszkania, potencjalny kupiec, nie będzie miał więcej pieniędzy. Nie, on nie będzie miał więcej pieniędzy. Nie będzie go stać, żeby Tobie zapłacić więcej, jeżeli Ty podniesiesz ceny. Czy widzisz różnicę między tymi dwoma rozwiązaniami? To wynika, dlaczego nasi deweloperzy jeszcze tak chętnie nie ruszyli do budowy, mimo że widzą, że jest program bezpiecznego kredytu 2%, czy zostanie na przykład w jakiś sposób zwiększone limity i to zainteresowanie zostanie utrzymane. Ograniczają budowy, w ogóle zatrzymują pewne inwestycje, dlatego że są duże koszty, mniejszy popyt i dotarli do jakiejś bariery. I czy starczy pieniędzy na ten kredyt dla następnych chętnych? Mamy informację od wiceprezes Związku Banków Polskich, która podała, 28 września udzielono 14 667 umów bezpiecznego kredytu. I wiemy też, że tydzień wcześniej to finansowanie wynosiło około 4,7 miliarda. Dlaczego tak podaję te dane niespójne z jednej daty? Dlatego, że one tak po prostu wypływają w informacjach medialnych. Nie ma jeszcze niestety systemu takiego informatycznego, który miał nadzorować ten kredyt. Zresztą nie ma go planowo, bo on ma być wdrażany dopiero później, częściowo w listopadzie, no i częściowo w styczniu 2024. Przypominam też, że założono pieniądze na ten kredyt w kwocie 941 tysięcy i to są pieniądze na 2024 rok. Możecie się zdziwić, dlaczego nie ma żadnych pieniędzy na 2023 i wyjaśnienie widzicie na rysunku, bo szacując ten kredyt założono, że raty za 2023, te dopłaty, oszacowano je na poziomie 178 milionów i że one będą finansowane z tego budżetu 940 milionów przewidzianego na 2024. Założono też, co już łatwo możecie tutaj zauważyć, że przekroczono założenia, bo w założeniach było, że w 2023 roku liczba udzielonych bezpiecznych kredytów będzie
10 tysięcy około i że wartość finansowa tego udzielonego wsparcia będzie wynosiła 3,2 miliarda, znaczy te kredyty będą na taką kwotę. Z tego, co powiedziałem wcześniej, możecie łatwo wywnioskować, że już po 3 miesiącach przekroczono liczbę, no bo przypominam, 14 667 umów po 3 miesiącach, a miało być 10 tysięcy na całe pół roku. I od razu też warto pamiętać, że te kredyty będą dopiero narastać. Złożono ponad 40 tysięcy wniosków i one są rozpatrywane. Były zatory bankowe, ale w bankach mamy wyraźne przyspieszenie rozpatrywania tych kredytów. Wobec tego będziemy teraz słyszeli, że coraz tych kredytów jest więcej. Nie zatrzymamy się na liczbie 10 tysięcy, bo jeszcze mamy październik, listopad i grudzień w tym roku przecież. Wielkość udzielonego finansowania również będzie większa, no bo skoro już mamy ponad 4 miliardy, to w takim razie jest już dużo wyżej niż te 3,2 miliardy szacowane. W następnych latach, już tak dla porządku, miało być w 2024 roku 40 tysięcy, potem 30 i tak dalej. Żeby być uczciwym, no to trzeba też powiedzieć, że robiąc założenia do tego kredytu, zakładano różne warianty oprocentowania i dopłat i zakładano troszeczkę większe stopy procentowe niż te, które obowiązują dzisiaj, więc no można powiedzieć, że te dopłaty do kredytów mogą być troszeczkę, do pojedynczego kredytu, mogą być troszeczkę niższe od tych zakładanych, ale sama ilość przekracza to wielokrotnie. Jak to w ogóle liczono? I tutaj trochę korzystam sobie z podpowiedzi, czyli z laptopa, bo przyjęto kilka założeń, zarówno co do wysokości tego pojedynczego kredytu, jaki będzie podlegał finansowaniu, podlegał temu programowi. No i też co do ilości tych kredytów i zakładano też, że one będą się rozkładały jakoś w czasie. To znaczy, że te na przykład 40 tysięcy przewidziane na 2024 rok nie wpłynie 1 stycznia, tylko one będą w miarę sukcesywnie brane, a to oznacza, że po prostu te dopłaty też nie będą do wszystkich kredytów przez cały 2024 rok. I oczywiście, jeżeli ktoś z Was zna rachunek prawdopodobieństwa, to jeżeli wie, że jakieś zdarzenie jest iloczynem różnych założeń, czyli coś ma być na przykład 3 rzeczy i rzecz A ma się spełnić z 50% prawdopodobieństwem, ale to też musi się spełnić rzecz B, która ma również 50% podobieństwa i rzecz C, która ma również prawdopodobieństwo 50%, to takie prawdopodobieństwo, że to się wszystko uda, to wynosi 12,5%, bo to się mnoży jedno przez drugie. A tych założeń było wiele i założenie pierwsze było takie, że oszacowano, że w ogóle kredyty mieszkaniowe wszystkie to może być na przykład około 200 tysięcy, z czego założono, że 70% to będą w ogóle kredyty na nowe mieszkania, z czego 30% to będą te kredyty na pierwsze mieszkanie i z czego 70% na przykład trafi do tego bezpiecznego kredytu 2%. Stąd wyszło, że mniej więcej około 30 tysięcy rocznie takich kredytów możemy się spodziewać. Widać wyraźnie, że program odniósł sukces, jeżeli chodzi o popularność. Nic zresztą dziwnego, bo ludzie, skoro się dowiedzieli, że mogą skorzystać z tańszych pieniędzy, no to postanowili z nich skorzystać. Mamy oczywiście też szum informacyjny, bo czy te 47 tysięcy wniosków zamieni się na rzeczywiste kredyty, to tego to nie wiemy, bo tak naprawdę mimo różnych starań nie wiadomo, w jakiej liczbie te wnioski się dublują. Musimy jeszcze chwileczkę poczekać, ale też widzimy jednak, że rzeczywista realizacja kredytu
już po 3 miesiącach przekroczyła założenia, przypominam jeszcze raz, tych 10 tysięcy na rok 2023. Czy zatem pieniędzy na ten program starczy, albo czy mamy wierzyć tym ludziom, którzy mówią, że nie starczy tych pieniędzy? No i powiem szczerze, że odpowiedź na to pytanie łatwa nie jest, bo właśnie ona zależy od tego na przykład, ile tych wniosków naprawdę zamieni się na kredyt. To będziemy wiedzieli dopiero za jakiś czas. I pewnie właśnie z tego powodu Krzysztof mówi, że być może, podkreślam słowo, jednym ze scenariuszy jest to, że pod koniec tego roku 2023 nastąpi kolejna fala pytań o ten kredyt. Ale podkreślam, że to jest być może, czyli to jest jeden z prawdopodobnych scenariuszy, chociaż taki być nie musi. Podkreślam też to, co było już w naszej poprzedniej audycji, właśnie gdzie ten doradca finansowy wypowiadał się na ten temat, że ruch u niego we wrześniu z zapytaniami o nowy kredyt, każdy kredyt mieszkaniowy, czy to ten zwykły, czy to ten bezpieczny, jest wyraźnie mniejszy niż właśnie w okresie, kiedy na takim przełomowym czerwca, lipca tego roku. No, trudno wnioskować oczywiście po jednej firmie, ale on to mówił na podstawie w ogóle relacji kolegów z branży, a jak już kilku w branży mówi, że jest podobnie, no to może tak być, że ten zapał troszeczkę słabnie, co zresztą podejrzewaliśmy, bo ceny mieszkań, tam gdzie był popularny kredyt, tych takich przystępnych, trochę wzrosły i ludzie chcieli po prostu wcześniej po te mieszkania pójść. I teraz wróćmy do tego tematu. Dlaczego Niemcy, którzy mają problemy i w ogóle na stronie Symon24 możesz znaleźć bardzo duży artykuł w naszym blogu, polecam, na temat niemieckiego, ale też inny artykuł na temat szwedzkiego rynku nieruchomości, co tam się dzieje, bo tam widać spadki, widać problemy i Niemcy, którzy mają potężny rynek, którzy chcieli budować 400 tysięcy mieszkań rocznie, a nawet nie wiedzą, czy wybudują 200, gdzie największy deweloper wstrzymuje ponad 60 tysięcy budów, co oczywiście ten ich rynek się troszeczkę różni od polskiego, no bo tam jest potężny udział, znacznie większy niż w polskim rynku najmu, czyli w mieszkaniach wynajmowanych niż w Polsce, ale dlaczego oni, skoro mają takie kłopoty i nawet zwołali 25 września, tam odbyło się wielki taki szczyt mieszkaniowy i rząd przedstawiał 14-punktowy program ratowania ich rynku, odsyłam właśnie do Symon24, jak on wygląda, ten program, ale w nim nie znalazło się nic, co byłoby podobne do bezpiecznego kredytu. Natomiast znalazło się coś, co jest podobne do rozwiązania, które w Polsce było na przełomie wieków, które dobrze funkcjonowało, które pozwoliło wybudować około, jeżeli dobrze pamiętam, teraz mnie nie zastrzelcie, ale tak chyba było, to około 100 tysięcy mieszkań. Rozwiązanie polegające na tym, że ludzie, którzy budują mieszkania, mogą spotkać się ze znacznymi ulgami podatkowymi. Ktoś, kto buduje mieszkania i będzie chciał je komuś dostarczyć, będzie miał ulgi mieszkaniowe. No, tam jest w tych programach ich jeszcze więcej, jakieś poluźnienie na przykład wymagań co do, czy też może raczej niezacieśnianie wymagań co do energooszczędności, wstrzymanie tego procesu i jeszcze inne rozwiązania, ale zwracam uwagę na to podejście. Komuś, kto chce budować mieszkanie, przyznajemy ulgę. On skorzysta, on będzie zachęcony do tego budowania, bo zamiast zapłacić podatki i nic z tego nie mieć, no to zapłaci mniejsze podatki, a z części tych podatków będzie mógł sobie w części również zainwestować w budowę nowego mieszkania, wytworzy nowy lokal mieszkalny, zbuduje podaż, zwiększy podaż. A w Polsce co zrobiono?
w Polsce powiedziano tak, nie, to właściwie nie wspieramy podaży, przynajmniej tym rozwiązaniem, tym bezpiecznym kredytem, nie wspieramy podaży, my damy więcej pieniędzy kupującym. I to rozwiązanie niemieckie mówi tak, dobrze, ty możesz budować, dostaniesz ulgi, osiągniesz korzyść, ale nabywca twojego mieszkania, potencjalny kupiec, nie będzie miał więcej pieniędzy. Nie, on nie będzie miał więcej pieniędzy, nie będzie go stać, żeby tobie zapłacić więcej, jeżeli ty podniesiesz ceny. Skorzystaj z ulgi, korzystasz na tym, pilnuj kosztów i nie podnoś ceny budowania tego nowego mieszkania. To jest rozwiązanie niemieckie, a nasze mówi tak. Możesz budować, ale możesz też nie budować, bo jeżeli masz jakiś zapas mieszkań, to słuchaj, dzisiaj twoi nabywcy, potencjalni klienci mają więcej pieniędzy, więc możesz podnieść ceny nic nie budując. Czy widzisz różnicę między tymi dwoma rozwiązaniami? Dlaczego my nie wrócimy do czegoś, co się w Polsce sprawdziło? Tamto rozwiązanie było dobre. Szkoda, że jego zaprzestano stosować i szkoda, że rynek poszedł w inną stronę, bo tak naprawdę dosypując pieniędzy w popyt spowodowaliśmy zadowolenie na pewno u sprzedających mieszkania, częściowe zadowolenie u tych, którzy mogli dostać kredyt ten 2% i na pewno niezadowolenie u tych, którzy muszą kupić mieszkanie, czy to za gotówkę, czy na zwykły kredyt, bo nic nie zyskują, a kupują po prostu mieszkanie drożej. Tak to wynika. Dlaczego nasi deweloperzy jeszcze tak chętnie nie ruszyli do budowy, mimo że widzą, że jest program bezpiecznego kredytu 2% i ten kredyt cieszy się zainteresowaniem większym niż przewidziano w tym rządowych założeniach, kiedy ten kredyt konstruowano. Dlaczego nie ruszyli? No, między innymi, podkreślam słowo między innymi, właśnie dlatego, że ten popyt przekracza te założenia i oni po pierwsze nie są pewni, jak długo ten program będzie funkcjonował. Czy zostanie na przykład w jakiś sposób zwiększone limity i to zainteresowanie zostanie utrzymane. A oni, jeżeli dzisiaj by zaczęli budowę, no to muszą się zastanawiać, komu to mieszkanie sprzedadzą za rok czy za 2 lata, za jakiś czas. Poza tym muszą się zastanawiać, jakie będą koszty budowania. I widzą też, że właśnie w tej Szwecji, że w tych Niemczech rynek mieszkaniowy siadł. Koszty są potężne, zarówno w Niemczech, ale i w Szwecji też. Deweloperzy wstrzymują się z nowymi budowami, ograniczają budowy, w ogóle zatrzymują pewne inwestycje, dlatego że są duże koszty, mniejszy popyt i dotarli do jakiejś bariery i widzą, że tam jest nawet sytuacja taka, że ceny mieszkań spadają, bo ani jeden rząd, ani drugi nie stworzył programu dopłat do popytu. Po prostu. W związku z tym oni nie wiedzą nawet, czy budując dzisiaj, za ile sprzedadzą w przyszłości. To zresztą nigdy tego nie wiedzą, ale teraz widzą ryzyko, że gdzieś na świecie te budowanie nie wychodzi, że ceny są po prostu niższe i to czasami nawet znacząco. W różnych miastach Niemiec nawet ponad 10% spadły ceny. Są takie oczywiście, takich spadków nie było, bo jak mówimy o jakichś średnich czy jakichś miejscowościach, gdzie spadło, no to po prostu tak spadło. Tak to wygląda. Jednym słowem pytanie, czy starczy pieniędzy na ten kredyt dla następnych chętnych? I odpowiedź jest taka, no niestety zobaczymy. Jeżeli te wszystkie wnioski, te 47 000 wniosków, które dzisiaj złożono, faktycznie przełożyłyby się na umowy, no to byśmy powiedzieli, że w ogóle nawet dla nich może tych pieniędzy nie starczy. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie wiadomo dzisiaj w tym szumie, czy te wnioski to
nie są dublowane albo nawet trzykrotnie liczone. To raz. Dwa, widzimy z drugiej strony jednak, że zainteresowanie kredytem, ta pierwsza fala, te pierwsze 3 miesiące przekroczyliśmy i to o ponad 50%, czy prawie 50% raczej, prawie 50%, przekroczyliśmy to, co założono na całe 6 miesięcy 2023. Tak więc widzimy, że można powiedzieć z dużą pewnością będą wydawane kolejne umowy i to przekroczenie tego planu będzie wzrastać. Nie wiemy też natomiast, jaka naprawdę jest ilość osób, które nie tylko chcą, ale które również faktycznie mogą skorzystać z tego bezpiecznego kredytu, bo pamiętajmy jednak, że oczywiście kredyt ma dopłaty do rat, więc jest tańszy, ale tak naprawdę zdolność kredytową, jeżeli bierzesz ten kredyt, musisz mieć. I to nie jest tak, że banki dadzą ten kredyt po prostu każdemu na ładne oczy. One będą Ciebie sprawdzać. I teraz pytanie jest, no nie chcę tego nazwać, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, ale powiedzmy, jaka jest skala biedy, skala ubóstwa w Polsce w stosunku do osób potrzebujących mieszkań. Tego tak naprawdę nie do końca wiemy, bo zresztą widzimy, że przecież te osoby często zarabiają 4 tysiące na rękę, 3 z kawałkiem i one mogą mieć w ogóle problem z uzyskaniem jakiegoś kredytu, ze zdolnością kredytową przy tych cenach mieszkań, jakie są. A tym bardziej można się liczyć również z tym, że koszty utrzymania na razie rosną. Inflacja co prawda spada, ale te koszty utrzymania jednak rosną, że pewne programy pomocowe mogą przestawać działać za jakiś czas, no bo ile można dokładać tych pieniędzy do rynku, no i też widać, co jest ważne w całej gospodarce, złe nastroje przedsiębiorców i o ile w Polsce na dzień dzisiejszy jeszcze mamy teoretycznie doskonałą sytuację z pracą, to znaczy mamy mało osób na bezrobociu, stosunkowo mało osób na bezrobociu i tym się chwalimy w statystykach, to nie jest pewne, że takie zatrudnienie duże i taka dobra sytuacja w zatrudnieniu pracowników będzie trwała nadal. A to właśnie dla nich są przecież te bezpieczne kredyty na 2%, bo są to dla tych, którzy mają kupować pierwsze mieszkanie i w dużej części są pewnie ludźmi młodymi. Zostawiam Was z tą myślą. Zapraszam na Symon24, gdzie znajdziesz właśnie wykresy, więcej informacji i też wspomniane te wcześniej artykuły właśnie o takim szerszym spojrzeniu na rynki nieruchomości, nie tylko na ten rynek polski. Zachęcam do wspierania tego kanału, bo wspierający zawsze dostają coś więcej. Zapraszam też do naszego serwera Discord i do sugerowania nam tematów audycji, które chcecie, żebyśmy poruszyli. Cześć, trzymajcie się.